Jesteśmy w restauracji Mili we Wrocławiu u mojego dobrego znajomego Miłosza. Witam cię serdecznie, Cześć, Miłosz. witam. Hej. Który jest tutaj współszefem, tak? Restauracji. Tak jest. No i zaraz pokażę wam, co będę robić, jeżeli nie wyjdzie mi w MMA. No, zrobimy taki zakład. Jak przegram kolejną walkę, przychodzę na cały dzień pracy jako pizzaiolo do restauracji Miłosza i może z tego nawet jakiś odcinek zrobimy na YouTubie. Artur, moim zdaniem, po Bartosie najmocniejszy zawodnik w tej kategorii. No, sama seria zwycięstw i to, w jaki sposób wygrywa te walki, no to jednak robi wrażenie. I jak mam być szczery, to moim zdaniem to jest jeden z też najlepszych półśrednich w Europie, więc kurde, wygrać z takim zawodnikiem to dla mnie będzie już naprawdę duża rzecz. Myślę, że to będzie największy skalp w mojej karierze i otworzy mi naprawdę drzwi do dużego światowego MMA. Sytuacja rankingowa w moim odczuciu jest taka, że ranking nijak się ma do tego, jaki poziom prezentują zawodnicy, albo też jak walczą, bo no słuchaj, wygrałem z 9. gościem w rankingu, byłem 10. Później wygrałem z numerem 3, byłem 6. No i teraz tak naprawdę jak wygram tą walkę, to miał 4 wygrane z rzędu w najmocniejszej kategorii w KSW. Patrząc na rankingi, to będę 3, no bo przede mną będzie dalej Andrzej Grzebyk, tak, i Muslim Tulszajew, którzy są po porażkach, więc Andrzej jest po 2 porażkach, więc ten ranking to wiecie. Zresztą niebawem słyszałem, że ma być walka też w mojej kategorii, zobaczcie, że rankingi nie mają żadnego znaczenia, ale to nic więcej nie powiem. Wiesz co, dam ci świeżutki fartuszek, proszę bardzo. Teraz jest to. Ten czapek założyć. Jest git? Kalafiory? Tak. Czy muszę też Nie, wybrać? no jest okej, jest petarda. Kalafiory muszą być. No słuchaj, co Kasprze, mamy tutaj 2 placuszki przygotowane. A będziemy podrzucać, czy nie? Nie, tego ciasta nie podrzucamy. Jest ciasto na zakwasie. I teraz zobacz, próbuj ze mną, rozkręcamy. Dobra. W ten sposób, lekko, delikatnie. Staramy się tu robić rancik, tak? Rozsmarowujemy sosik. Weź tak troszeczkę tutaj bardziej, tam z tej prawej strony masz tak. Urywa, czy całe? Wiesz, urywaj normalnie. Patrzaj, gdzie są jalapeno? Wymyślił sobie jalapeno. Proszę, masz. Jalapeno cały dla ciebie. Tak wiesz, tak. Nie za dużo, nie za mało. Dobra, mamy to. Nie wygląda najgorzej. Jak na pierwszy raz zobaczymy, jak wyjdzie z pieca jeszcze, ale... Do pieca to pozwolisz, że ja jednak wrzucę. Ty pierwszą, ja zobaczę i zobaczymy, czy... Dobra. Teraz czekamy około 2-3 minut. Kurde, wiesz co, widzę, że twoja wygląda lepiej niż moja, co mnie trochę martwi. Mamy na 45 stawek. Bon appetito. Ksywa zobowiązuje wiór, więc za dużo tych kilogramów nie zbijam. Dietetycy pozwolili, więc dzisiaj mam rozrzeszenie od dietetyki nie na żarty, że mogę pizzę zjeść. Ekstra. Obrączkę muszę palec. O, już, patrz, już. O, już można, proszę. Na posterunku zawsze żona. Zapraszam was serdecznie na galę KSW 115 w Lubinie, a jeżeli nie możecie być na miejscu, to oczywiście zapraszam. Galę można obejrzeć na stronie naszego partnera, czyli Kanal Plus. Oglądam na żywo zawsze, mam postawione ultimatum. Nie, wcale nie. No wcale. Nie, no oglądam na żywo, zawsze jeżdżę, zawsze jestem na sektorze, jestem pewnie najgłośniejsza, prawda? Tak, moja żona zawsze prowadzi najgłośniejszy doping, jest wodzirejem trybuny i zawsze jak ktoś nie śpiewa na trybunie, to zawczasu powiem, jak chcecie iść na mój sektor i nie będziecie śpiewać, to zostaniecie Już parę tych walk bardziej emocjonujących przeżyłam w Kacperek, niestety tych mniej emocjonujących nie daje. Niestety też przed czasem nie chcę kończyć i przez 15 minut człowiek się denerwuje, no ale cóż. Słuchajcie, pewny split. Pewny split jest lepszy niż niepewny split. У меня такой характер, типа, я даже подписан не Кименко, чем мой бойцовский никнейм The King. Типа, я себя ассоциирую с тем, что, в принципе, я мало проигрываю, когда я все время привык доминировать над всеми соперниками. Для меня это ассоциация силы, храбрости, дисциплины, быть королем. Быть королем, то есть удерживать власть. Я пришел, чтобы властвовать, а не участвовать. Ну, история такая, да, у нас началась война, все об этом прекрасно знают. Я жил в Харькове, Харьков тоже серьезно пострадал в первые там полгода. Ну, на самом деле он и сейчас страдает, каждый день там прилеты, бомбы и тому подобное, но в первые там полгода туда прям плотно подошли. И потом я принял решение выехать. Да, я выехал, и мы поехали в Германию. Здесь уже была команда украинская, спортсменов конкретно. Я знал, что здесь уже есть какая-то база для меня, чтобы я не было простое и тому подобное.
KSW, да, и они, получается, через моего менеджера предложили мне сразу же топового бойца из ветерана UFC Рожера Бонтарин. Очень крутой пацан, куча у него крутых боев. Он там дрался и в Ризине, и в UFC у него куча боев. KSW — это одна из лучших организаций Европы. Это был такой шанс и плюс такой вызов соперник. Мне вот просто было интересно проверить типа себя. Подписали контракт, приняли бой, и вот 20 сентября я провел этот поединок. Niebieskie rękawice i niebieskie spodenki. To Witali Jakimenko, Rogeiro Bontorin, cały na czerwono. Дрался в топовых организациях, очень серьезный черный пояс по БЖЖ и тому подобное, куча у него заслуг. А на моем фоне он выглядел, ну, так скажем, беспощадным. Я его просто разобрал по всем этажам. Борьба, ударная техника, полная доминация. Люди видят только картину рейтингов и тому подобное. Меня это только мотивирует. То, что я выиграл такого человека, у которого послужной список прям супер-пупер. И он на моем фоне выглядел вообще. Cześć wszystkim, zapraszam do mnie do domu. Zobaczcie, tu jest mój pierwszy pies, nie przestraszcie się. Zapraszam. Tu jest moja Nori. Bardzo fajna dziewczynka. Już niedługo, po 10 miesiącach wracam do klatki, nie mogę się doczekać, 21 luty. Tu jest jeszcze taka fajna ciekawostka, którą zdobyłem w tym roku. Może dla ludzi nie oznacza dużo, ale dla mnie bardzo. Dostałem mój purpurowy pas od trenera Fabiano Silwy. To jest 4. czarny pas jiu-jitsu. Mała taka ciekawostka, ale super jestem z tego dumny. Dla mnie to jest tylko początek, ponieważ zawsze byłem przeciwko tym pasom, ale od małego tego krótkiego czasu mówię, że trzeba się brać doświadczenie z wszystkich sportów. Dużo ludzi mówi, że nie jestem populowym, tylko wyższym pasem, ale trzeba zastrzegać te reguły jiu-jitsu i iść z pasa na pas do góry, więc kto wie, może w przyszłości wstanie cały rok, będzie coś, nowy kolorek. Jesteśmy teraz właśnie na spacerze z moim kochanym pieskiem. To jest to, co mnie właśnie tak relaksuje, od czego tak odpoczywam po treningach, co właśnie lubię robić w wolnym czasie. Spędzać czas właśnie z moim psem, z moją narzeczoną, odpoczywać trochę w naturze. Nasze miasteczko właśnie zorganizowało taką fajną lokację, jak tutaj widzicie, ring na dworze, więc albo możemy trenować w klubie na matach, a jak jest fajna pogoda, możemy tutaj trenować na dworze, na świeżym powietrzu. Jesteśmy właśnie tu przy miejscu. Taka mała sztuka graffiti przez naszą lokalny klub piłkarski KRC Gang. Nie jest taki duży, ale mogę powiedzieć, że osobiście też im kibicuję. Znam tam chłopaków dużo, co grają, kapitana i kilku właśnie innych zawodników. Mój trener właśnie także jest trenerem ich od Halden Performance, więc wspierają mnie chłopaki, tak jak ich wspieram. I think Arthur is a great fighter. I've seen some images of him. Also, when he's training, he's going to be dangerous. I think he's a beast, and one-on-one, he can take everyone if he puts his mind to it. So, and he's proud from Limburg, from where I'm from, so I'm proud of him. He's from where I'm from, so we support each other. It's normal, it's logic, so it's always good to have him by my side.